Cześć, fajnie, że jesteś. W tym filmie pokażę Ci, jak rozłożyć funkcję kwadratową na czynniki, ale bez żadnej delty, tylko przez logiczne myślenie. Szybka, prosta metoda, oczywiście jeśli liczby są przyjazne. Skupimy się na sytuacjach, gdzie przed x² stoi 1. Przejdziemy przez przykład krok po kroku, bez żadnych wzorów na siłę. Samologiczne myślenie i minimalna ilość wprawy. Jeśli chcesz więcej takich spokojnych wyjaśnień, kliknij lajka. Subskrybuj, jeśli jeszcze nie masz, bo każdy kolejny filmik może Ci ułatwić życie w szkole. A jeśli chcesz dorzucić coś do rozwoju kanału, pod filmem jest ikona wsparcia. Zacznijmy od pierwszego zadania. Standardowe polecenie, rozłóż na czynniki. Mamy x² plus 5x plus 6. Aby to poprawnie zrobić i aby zacząć wyobrażać sobie, jak to można zrobić bez delty, należy znać tak zwane wzory Wieta. Jeżeli wiemy, że można rozłożyć na czynniki, a wiemy z treści zadania, znaczy to, że po pierwsze delta jest większa od zera, której nie będziemy liczyć, chociaż jeżeli chcecie, możecie sobie policzyć i sprawdzić, czy ta faktoryzacja nam wyjdzie prawidłowo. Więc wracając, wzory Wieta mówią nam o tym, że ta liczba to jest x1 razy x2, tak? Czyli nasze 6 to jest pierwsze miejsce zerowe razy drugie miejsce zerowe. Dla bardziej wtajemniczonych i później do trudniejszych przykładów jest na to wzór c przez a. Natomiast w związku z tym, że nasze a to 1, to w sumie możemy uprościć ten wzór wyłącznie do tego c, że nasze 6 to jest właśnie ten iloczyn. Więc dlatego nie zapisujemy sobie wzoru, tylko pamiętamy, że nasze 6 to jest właśnie ten iloczyn. Następnie ta liczba 5 to jest suma miejsc zerowych, suma pierwiastków x1 plus x2 równa się 5. Więc teraz szukamy dwóch liczb, które po pomnożeniu dadzą 6, a sumują się do 5. Spróbujmy sobie wymyślić jakieś mnożenie, które da nam 6. Na przykład 1 razy 6. Jeżeli pomnożymy 1 razy 6, otrzymamy 6, ale gdy dodamy 1 plus 6, wyjdzie nam 7, więc nie równają się. Poszukajmy innego mnożenia. Już chyba na ten moment domyślacie się, że chodzi o 2 razy 3 albo 3 razy 2. Te dwa mnożenia są przemienne, nie ma znaczenia, w jakiej kolejności je zapiszecie. 2 razy 3 to 6, no i 2 plus 3 to 5. I teraz jest trik taki, że możemy to właśnie zapisać. x1 i x2. Pamiętajcie jednak, że tutaj wewnątrz nawiasu wzór wygląda w ten sposób. x minus x1, x minus x2. Pamiętajmy, że wewnątrz nawiasu, jak mamy postać iloczynową, to miejsca zerowe tak jakby są na odwrót. Czyli jeżeli porównamy te znaki, to od razu widzimy, że x1 to minus 2, a x2 równa się minus 3. Jeżeli jeszcze tego nie widzisz, to pamiętajmy, że rozkładając na czynniki możemy rozwiązać takie oto równanie. Możemy napisać wtedy, w związku z tym, że tu mamy iloczyn takiego nawiasu razy taki nawias i wiemy, że ten iloczyn jest równy 0, gdyż to są pierwiastki tego równania, to możemy każdy z tych nawiasów przyrównać sobie do 0 i policzyć, że x plus 2 równa się 0. Jeżeli obustronnie odejmiemy 2, uzyskamy właśnie x równe minus 2 i analogicznie x minus 3. Poza tym trzeba też pamiętać, że tutaj to miejsce, ta suma tych pierwiastków
to wzór na sumę pierwiastków ze wzorów Wieta, to też dla bardziej wtajemniczonych i bardziej zaawansowanych, to jest minus b przez a. W tym wypadku byłoby to minus 5 przez 1, czyli minus 5. Więc w teorii to powinno wyglądać w ten sposób. Tak? I wtedy, że ta suma jest równa minus 5. Nie chcę Wam tego w ten sposób utrudniać. Po prostu musicie pamiętać, że jeżeli to rozwiążecie i wstawicie, odgadniecie, że to jest 2 razy 3 i zapiszecie tę postać iloczynową, to jeżeli poza poleceniem rozłóż na czynniki jest podaj pierwiastki, to trzeba jeszcze pamiętać o tej zmianie nawiasu, o tej zmianie znaku wewnątrz nawiasu. Przejdźmy do następnego zadania. O, tu mamy już z minusami. Tutaj troszkę pomyślimy. Wróćmy zatem do naszych wzorów. To miejsce, nie wiem czy pamiętacie, sprzed chwili jest to iloczyn, czyli musimy wymyślić sobie jakieś mnożenie, które da nam minus 10. Ja wymyślam minus 10 razy 1. Minus 10 plus 1 to jest minus 9. Jak widzicie, minus 9 nie zgadza się z sumą, no to jedziemy dalej. Na przykład spróbujmy 5 razy minus 2. Gdy dodamy do 5 minus 2, czyli od 5 odejmiemy 2, wyjdzie nam 3. No, myślę, że już jesteśmy blisko, ale trzeba zmienić znaki, czyli minus 5 plus 2 równa się minus 3. Zatem od razu widzimy, co możemy wpisać w nawiasy, tak? Natomiast bądźcie bardzo uważni, to nie są pierwiastki. Możemy to zapisać x minus 5, x plus 2. I jeżeli by nam kazali liczyć pierwiastki, to pamiętajcie, że trzeba zmienić wyniki na przeciwne, czyli x1 byłoby równe 5 i x2 byłoby równe minus 2. I jak widzicie, to wszystko bez znajomości wzorów Wieta. Możemy po prostu sobie w ten sposób proste zadania faktoryzować. Mamy przed x-em 1, przed x kwadrat mamy 1 i wtedy to wszystko tak bardzo łatwo wygląda. Przejdźmy do zadania trzeciego. Zacznijmy od wyliczania, ile to jest minus 12. Minus 12 na przykład razy 1 to jest minus 12. Dodajmy te dwie liczby. Gdy je dodamy, już będę sobie od razu mnożenie zamieniał na dodawanie, wyjdzie minus 11, z tym, że minus 11 nie występuje w tym miejscu, czyli ta suma jest niedobra. Spróbujmy zatem minus 6 razy 2. Minus 6 razy 2 to minus 12, czyli trafiliśmy dobrze z mnożeniem, zamieńmy na dodawanie, dodajmy te dwie liczby i to jest minus 4. Patrzymy tu, ani minus 4, ani 4, więc idziemy dalej. Spróbujmy minus 3 razy 4. Minus 3 razy 4 to minus 12. Trafiliśmy z mnożeniem. Dodajmy. Równa się 1. Voilà! Mamy to. Zobaczcie. Minus 3 razy 4 to minus 12, czyli mnożenie, ta ostatnia liczba się zgadza. A gdy dodamy te dwa czynniki, minus 3 i 4, dostaniemy 1 i tutaj przecież jest 1. Zatem możemy zapisać jako x minus 3, x plus 4. Standardowo, jeżeli będzie pytanie o pierwiastki, pierwiastkiem pierwszym jest trójka, drugim minus 4. Pamiętajmy o zapisie x minus x1 oraz x minus x2. Dla uproszczenia ja zawsze pamiętam po prostu, że trzeba zmienić znak przy
tej liczbie na przeciwny, więc tutaj wychodzi trójka, a tutaj minus czwórka. Na odwrót niż jest zapisane. Zresztą, jeżeli pamiętacie postać kanoniczną, tam też było p z minusem i też trzeba było pamiętać o tej zmianie. Przejdźmy do następnego, czwartego, łatwego zadania. Tutaj jakiś lapsus, widzę, wyskoczył. Wykasujmy sobie to f od x i przejdźmy dalej do obliczeń. Szukajmy zatem wszystkich możliwości, które dadzą nam 10. Spróbujmy pomnożyć sobie 10 razy 1. 10 razy 1 to 10, zgadza się, a po dodaniu 11. Czyli jakbyśmy zmienili znaki, na przykład minus 10 razy minus 1, też by nam wyszło 10, a po dodaniu wyszłoby nam minus 11, czyli nadal nie trafiliśmy, ale mamy już jakiś clue, co teraz zrobić, bo w związku z tym, że 11, czyli liczba na plusie, nam dała sumę dodatnią, to musimy kombinować teraz z dwoma liczbami ujemnymi, aby suma wyszła nam ujemna. Nie możemy użyć na przykład minus 10 razy 1, tak, czyli jednej dodatniej, drugiej ujemnej, bo wynik iloczynu jest na plusie, więc nas będą od tej pory interesować wyłącznie iloczyny liczb ujemnych. Zatem spróbujmy iść dalej, spróbujmy sobie wymnożyć minus 5 razy minus 2. Minus 5 razy minus 2 to 10, trafione. Zatem po dodaniu co wyjdzie? Minus 7 i też trafione. To są nasze współczynniki w nawiasach, czyli x minus 5. Warto też zauważyć, że nie ma znaczenia, w jakiej kolejności to zapiszecie. To samo jest, gdybyście zapisali tak. I standardowo podajemy również pierwiastki. x1 to 2, a x2 to 5 lub po prostu x1 5, a x2 2. Jak widzicie, to jest naprawdę proste. Spróbujcie teraz dać pauzę. Obliczcie sobie sami i włączcie pauzę za moment. Zobaczcie, jak ja to robię. Szukam iloczynu. Widzę, że minus 8 ma mi wyjść, więc z tego wynika, że jedna z liczb jest ujemna, więc od razu będę w ten sposób kombinował. Zrobię minus 4 razy 2. Minus 4 razy 2 to minus 8, trafiony. Spróbuję dodać. Wynik po takim dodawaniu to minus 2, nietrafiony, ale jestem bardzo blisko. Więc spróbuję pomnożyć na odwrót. 4 razy minus 2 to minus 8, trafiłem, a po dodaniu mam dwójkę, więc też trafiłem. Voilà, to są moje czynniki do wpisania. Czyli wpisuję x plus 4, x minus 2. No i pamiętajcie, kolejny raz powtarzam, że w nawiasach obok x zawsze jest coś nie tak, zawsze jest na odwrót, we wzorach przynajmniej i w wynikach również. Te pierwiastki to minus 4 oraz 2. To, co tutaj robimy, to są nasze proste obliczenia, tak aby to szybko rozpisać, sfaktoryzować bez liczenia delty. Natomiast jeżeli mamy podać pierwiastki, to pamiętajcie o tej zmianie znaku. Dzięki wielkie za oglądanie. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że teraz faktoryzacja bez delty to dla Was pestka. Jeśli tak, zostawcie lajka i dajcie znać w komentarzu, co wytłumaczyć następnym razem. No i nie zapomnij o subie i kliknięciu w ikonki wsparcia, jeśli chcesz pomóc mi działać dalej. Do zobaczenia!